Generalnie rzecz biorąc, drodzy Państwo, to kłamią wszyscy. Cur mentiris. Dlaczego kłamiesz? Nolli mentiri. Nigdy nie kłam. Dlaczego, drodzy Państwo, wszyscy kłamią, a skoro wszyscy kłamią, bo świat bez prawdy, widzimy teraz, prawda, to już nawet nie trzeba tego tłumaczyć specjalistycznie, jak ktoś tego nie wie, no świat bez prawdy to musi być świat kłamstwa. Żeby przetrwać, drodzy Państwo, kalkulacja jest prosta. Walka o przetrwanie prowadzi do jednego. To ja mam przetrwać, to moje interesy mają być utrzymane na powierzchni, a nie pani. Nie dochodzi do funkcji dialogicznej dyskursu, nie dochodzi do otwarcia na zapłodnienie intelektualne i moralne między nami, o czym już na kanale mówiłem wielokrotnie, bo każdy walczy za wszelką cenę o utrzymanie własnej pozycji. Zło moralne, mające służyć temu postępowi, czyli otwieraniu się wzajemnie na to, czego nie widzimy, czyli na rezygnację z owej władzy i z owego poszukiwania pozycji, czyli bezwzględnej walki o przetrwanie. Tego, drodzy Państwo, nie ma, a jeśli tego nie ma, to nie rodzi się prawda, bo prawda jest zawsze tylko tym, co powstaje. To w drodze docierania do tego, czego jeszcze nie widzimy i nie dostrzegamy. Więc jeśli nie rodzi się prawda, no to musi powstać kłamstwo, a kłamstwo musi być obiektywnie zaprzysiężone. Tam, gdzie zbiera się bractwo, jak mawiał Kierkegaard, powstaje to, co jest demoniczne. Każda wojna wynika właśnie z tego, że jakaś grupa ludzi zdecydowała się skupić wokół jakiejś idei. Jednej czy drugiej, instytucjonalnej, idei kulturowej, idei jakiegoś innego obłędu. I toczyć swoją własną, prywatną wojnę ze światem. Walczyć o swoje interesy, zabezpieczać swoje oczywiście życie w możliwie najlepszy sposób, wchodzić w układy z innymi i gardzić tymi, którzy przyszliby i mieliby ochotę rzucić światło na ludzkie zaciemnienie. Ludzie skupiają się w grupę jakąkolwiek z lęku przed prawdą, przed jej rodzeniem. Dlatego, jak już mówiłem na kanale wielokrotnie, zło się przyciąga. To są wyznawcy jakichś określonych wartości, w duchu jakiejś wygenerowanej po prostu z głupiego łba idei. Już nawet nie ma to znaczenia jakiej. Czy jest to zidiociała filozofia instytucjonalna, czy jest to jakaś tradycja, czy jest to jakaś religia złowieszcza. To wszystko gromadzi ludzi w lęku przed tworzeniem prawdy. Zło się przyciąga, a prawda pozostaje cały czas w dystansie. Nie zacieśniać pierścienia upodlenia w lęku przed rodzeniem prawdy, ale utrzymać za wszelką cenę ów dialogiczny dystans. Cały czas dążyć do poszukiwania odkrycia tego, czego nie widzimy, czego nie dostrzegamy. Trzymanie się kurczowe już ustalonych jednolicie wartości. I w tym systemie, gdzie jest hierarchiczna władza, jest dominacja, jest patrocentryzm, gdzieś tam na dole oczywiście są już kobiety, a na samym dole są najbardziej upodleni ludzie, jak to w systemie tego typu hierarchicznym. Tak to, drodzy Państwo, działa. Prawda powinna być ze społeczeństwa wytwarzana. Ale dlaczego nie mówisz prawdy? Nawet jakbyś chciał powiedzieć. Bo się to nie opłaca. Bo zysk i kalkulacja, jak przetrwać, są silniejsze. Jeśli powiesz prawdę, no to zostaniesz oczywiście wykluczony z grupy społecznej, stracisz może nawet przyjaciół, pracę, bo szef cię wyrzuci i tak dalej. Kalkulujemy dla zrobienia własnego interesu. To jest natura bytu. Nie ma się czym przejmować. Tak wyszliśmy na powierzchnię z procesu ewolucyjnego. Byt walczy o przetrwanie, a nie o dojrzewanie w prawdzie wszechświata na ostatnim szczeblu ewolucji, gdzie zmienia się już paradygmat. Bo droga naszej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic nie przetrwa.
O czym akurat na kanale mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Wszystko będzie zapomniane i każde imię będzie wymazane. Powinniśmy walczyć na ostatnim szczeblu ewolucji o prawdę, o możliwość jej wytwarzania, a nie o klękanie przed poniżającą władzą, którym akurat okoliczności pozwoliły w tej układance życia wejść na drabinę społeczną wyżej od nas. A pod nami też stoją ludzie, pod nimi też stoją ludzie. Zawsze trzeba kogoś podeptać. W żadnym razie nie uczynić pożytku ze zła moralnego na służbie powstawania prawdy. A jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, przeistoczy się w pochód zbrodni. I to jest właśnie kłamstwo. Tak wybuchają wojny. Prawda nie jest pierwszą ofiarą wojny. Absolutnie nie. Prawda umarła na długo przed wojną. Tutaj jeszcze chciałbym oczywiście nawiązać, że subiektywna prawda ma dążyć do obiektywizacji, czyli ma dochodzić do subiektywnej obiektywizacji, a nie do samej jednocześnie obiektywizacji wytworzonej, tak jak, drodzy Państwo, wszelkie demokracje przez ruch sił tchórzliwych, skupionych po prostu w grupę, w lęku przed rodzeniem prawdy. Bo to niewolnicy nadają znaczenie, drodzy Państwo, prawdzie w naszym życiu. Nie ludzie wolni. Ludzie wolni, którzy stoją z boku, którzy obserwują i którzy rzucają światło na zaciemnienie tego motłochu skupionego w grupę. To są ludzie, których się na stosie pali. Dlatego prawda się nie rodzi. Najbardziej obawiajcie się bractwa, bo bractwo to jest zawsze to, co jest demoniczne. Tak wybucha wojna. Największa siła wszechświata, wolność jednostki. Jednostka, która walczy o prawdę. Jednostka, która walczy z motłochem o wpuszczenie tlenu w te po prostu zaciemnione mózgi. Na takich ludzi należałoby patrzeć, ale generalnie wierzymy temu, co jest obiektywne, bo ludzie tak mówią. Bo temu komuś na YouTube udało się przyciągnąć 1 000 000 ludzi, bo opowiada im jakieś nieznaczące bezeceństwa, albo na przykład cedzi jakiś nieznaczący kabaret przez swój kanał, a ludzie lgną do niego, dlatego że jest na świecie tyle rozpaczy, tak potężna ilość rozpaczy, że ona szuka rekompensaty, drodzy Państwo, doznanego uszczerbku. A czym rozpacz zrekompensować, jeśli nie właśnie przyjemnościami, jeśli nie tandetną rozrywką w stylu Zenka Martyniuka. My już przestaliśmy czegokolwiek od kultury oczekiwać. I na tego człowieka patrzą potem, skoro tylu ludzi zgromadził, to jest to obiektywna prawda tej ilości ludzi, którzy zaświadczyli o wartości tego czy innego kanału. Kanałów najczęściej prowadzonych przez ludzi, którzy szukali jak każdy możliwości uwodzenia ludzi, schlebiania ludzkiemu podziwowi, żeby tylko taką ilość ludzi skupić, a następnie później na nich zarabiać. Jeśli przez swój kanał powiesz niewygodną prawdę w stronę słuchaczy, to gwarantuję Ci, że nie będziesz mieć 1 000 000 subskrybentów. Polecam takie doświadczenie. Naprawdę jest, dużo uczy o świecie. I tak to wygląda, drodzy Państwo. Tak to wygląda. Nie ma tutaj, nazwijmy to, żadnego zadawania pytań. Dla przetrwania, dla idei zwycięstwa ludzie na świecie zrobią wszystko. A w zasadzie chyba należałoby powiedzieć, że są to ludzkie zwierzęta. Drodzy Państwo, temat jest, jak już powiedziałem, bardzo rozległy. Można by jeszcze o tym mówić, ale nie chcę, bo i po co. Nie ma sensu tego filmu przeciągać. Jest dużo innych intuicji, które też z tego filmu na powierzchnię mogą się gdzieś tam rodzić. Zachęcam Państwa do obejrzenia podlinkowanego materiału. Zachęcam do wspierania kanału Króla Pustkowia. Takie było przesłanie na dziś. Wszyscy kłamią. Wszyscy kłamią. Nie było zręcznie
myślących ludzi do tej pory na świecie, którzy zwróciliby na te problemy uwagę. Problemy, o których akurat mówię na kanale Króla Pustkowia. Pozdrawiam serdecznie, takie przesłanie na dziś.